Czym dla mnie jest Eucharystia? Kiedy myślałam nad odpowiedzią na to pytanie, przyszło mi do głowy dwie rzeczy. Że w zasadzie jest taką moją codziennością i takim chlebem powszednim. Zarówno w tym takim dobrym znaczeniu, ponieważ jest po prostu wpisana w moje życie, w to jak żyję, w to, że zupełnie naturalne dla mnie jest, że w niedzielę pójdę do kościoła, w święta, czasami uda mi się pójść w jakiś zwykły dzień, ale z drugiej strony jest tak bardzo powszednia dla mnie, że przestałam jakby widzieć jej nadzwyczajność, przestałam zastanawiać się nad tym, jaki to jest duży dar, że mam taką możliwość skorzystania z Eucharystii. I 2 razy w życiu zdarzyło mi się, że tę świadomość jakby na nowo odzyskałam. Pierwszy raz to było przed studiami, kiedy pojechałam zaraz po maturze do Holandii zarobić na te studia. To było 3,5 miesiąca czasu pracy gdzieś tam w polu, przy cebulkach kwiatów. I dla mnie najbardziej wyczekiwanym momentem w tygodniu to była właśnie niedziela, kiedy godzinę na rowerze jechało się do kościoła, żeby uczestniczyć w polskiej mszy świętej. I śmiałam się potem, że tak naprawdę chyba nigdy wcześniej aż tak bardzo nie skupiałam się na tym, co mówi ksiądz, tak bardzo nie chłonęłam każdego słowa z kazania, jak właśnie w tamtym czasie. To było coś, co trzymało po prostu mnie w ryzach, co pozwalało mi przetrwać i co pokazywało mi tak naprawdę siłę Eucharystii, jak wielki ona ma wpływ bezpośrednio na mnie, że ja potrafiłam właśnie godzinę na tym rowerze jechać tylko po to, żeby posłuchać po prostu polskiej mszy świętej, żeby wyjąć z tego jak najwięcej, żeby poczuć, że mam dalej tą więź z Bogiem, mimo tego, że cała reszta okoliczności tam wcale nie była zbytnio sprzyjająca. No ludzie też byli różni. Dla mnie jako jeszcze takiej młodej dziewczyny zupełnie przed studiami to była dosyć trudna rzeczywistość i ta Eucharystia wtedy pozwalała mi przetrwać. Drugim momentem to był czas pandemii. I wtedy nawet poproszono mnie i męża o nagranie świadectwa w Wielki Czwartek, o rytuałach w Wielki Czwartek. I w sumie nawet teraz, jak o tym myślę, to było bardzo ciężkie, właśnie dlatego, że ja wtedy chyba najbardziej sobie uświadomiłam, jak bardzo mi brakowało tej mszy świętej. Właśnie przez ten czas, kiedy nie można było pójść tak po prostu do kościoła i wziąć udziału w mszy. My też mamy 2 małych dzieci, więc było to jeszcze, jakby mąż był w stanie gdzieś tam jechać, ja już trochę mniej. I ta świadomość wtedy po prostu przyszła do mnie z taką mocą, tak, że ja wcześniej po prostu totalnie nie miałam świadomości, znowu gdzieś ją zgubiłam, jak wiele z tej Eucharystii czerpałam, jak wiele mocy Jezus dawał mi przez to, że mogłam być fizycznie w kościele, mogłam fizycznie przyjąć komunię świętą i mimo, że w trakcie pandemii gdzieś staraliśmy się nadać znaczenia tym minutom, kiedy oglądaliśmy mszę świętą, że przygotowywaliśmy wszystko, ubieraliśmy się tak, jakbyśmy szli do kościoła, no to jednak było to podwójnie trudne. I jakby wtedy faktycznie bardzo mocno odczułam to, że jest inaczej, żyjemy w innej rzeczywistości i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to się wszystko skończy. Na tamten czas było to niezwykle trudne, ale też takie piękne doświadczenie dla mnie, że jednak z tej Eucharystii czerpałam dużo więcej niż na co dzień sobie gdzieś tam uświadamiałam. Więc to było takie pomocne dla mnie, szczególnie właśnie przy tych małych dzieciach, które często w kościele gdzieś tam skaczą nam między nogami, robią różne dziwne rzeczy, które innym osobom się niekoniecznie podobają i nam też, bo też nam to jakoś przeszkadza w takim skupieniu na mszy świętej, żeby ją przeżyć, ale jakby na ten moment teraz, widząc te właśnie momenty świadomości, mam też taką radość z tego, że możemy znowu być w takim czasie, kiedy do kościoła mam 5 minut, kiedy mogę pójść po prostu na mszę świętą bez problemu i mam to poczucie, że po prostu chcę z tego skorzystać jak najmocniej teraz, bo znów przed nami jest taka perspektywa, że nie wiadomo, czy za chwilę się coś nie zamknie, czy też działy się różne rzeczy ostatnio w Polsce, różne ataki na kościoły, fizyczne ataki, więc dla mnie to było bardzo, bardzo bolące. Więc szczególnie doceniam w tym momencie tę możliwość, że mamy ten kościół blisko, że możemy z niego skorzystać i że w każdym czasie mogę właśnie pójść na tę mszę świętą i mogę po prostu skorzystać z tego momentu zjednoczenia z Chrystusem. To jest to, jak ja widzę właśnie na ten moment u siebie przeżywanie Eucharystii, to jak ją rozumiem, to jak jest właśnie wpisana w
taką moją po prostu zwyczajną codzienność. Mamy, żony, osoby, która ma też firmę, więc po prostu u nas życie toczy się bardzo normalnie i mam takie poczucie, że ta Eucharystia jest właśnie w to wpisana.